Pogodę mamy dzisiaj ładną, słońce świeci, wiatr niewielki, a ja mam jedną opowieść, o tyle dla mnie szczególną, że kapitanem na statku, o którym chcę opowiedzieć, był mój były starszy oficer, który zrobił ze mną jeden lub dwa kontrakty bardzo dawno temu. Ja spotkałem go podobnie w Manili, jego statek zawinął do Manili, a ja tam robiłem audyt wewnętrzny tego statku. Kapitan już wtedy wiedział, że kończy mu się czarter i z Manili ma jechać do Kaohsiungu, w Kaohsiungu wyładować resztę kontenerów i pod balastem wrócić do Cebu, drugiego największego portu na Filipinach, dużego miasta, w tym czasie aglomeracja około 2 milionów, 2 miliony ludzi. Także pożegnaliśmy się i no rzeczywiście statek pojechał do Kaohsiungu, wrócił do Cebu, zameldował się przy stacji pilotowej, czyli tam, gdzie się zwyczajowo bierze pilota, o 8 rano. O 8:01 zaczęli nowy czarter. Agent powiadomił kapitana, że pilot będzie o 13. No więc ponieważ kilka godzin zostało, kapitan zdecydował, że będzie dryfował na południowy zachód 5 do 6 mil od stacji pilotowej. To wszystko się dzieje teraz w czasie wachty trzeciego oficera, z tym, że kapitan jest na mostku. Jest też oficer wachtowy oczywiście i jest sternik. O godzinie 12, a w zasadzie za 5:12, panienka ze stacji pilotowej zawołała z potwierdzeniem pilota na godzinę 13 i poprosiła też, żeby kapitan spotkał łódź pilotową koło Kauai Island. Żeby wejść do Cebu, to trzeba wejść między Mactan Island, dużą wyspę z prawej strony, na której się mieści lotnisko, i wyspę Cebu, miasto jest z lewej strony. Jest strefa rozgraniczenia ruchu, jest system rozgraniczenia ruchu, który biegnie z południa na północ, nieduży, bo to jest w sumie 2,2 mili morskiej, i ono umożliwia bezpieczne przejście między rafami, czyli rafą otaczającą Mactan Island z prawej strony. Tam jest wybudowany tak zwany Lawi Sledge Light, i to jest duży beacon, stawa, która mieści się na półce przy rafie koralowej. Natomiast z lewej strony tego systemu rozgraniczenia ruchu jest kilka obiektów. Pierwszy w zasadzie to jest Lipata Bank, oznaczony zieloną boją cylindryczną z zielonym światłem. Troszkę powyżej jest Obstruction, również z zieloną bojką, jakiś Shoal, również z zieloną bojką, i wreszcie Kauai Island z latarnią morską. I to już Kauai Island jest na północy, z lewej strony, przy końcu tej strefy rozgraniczenia ruchu. To właśnie tam ta operatorka z stacji pilotowej poprosiła kapitana, żeby spotkał się z pilotem. No, kapitan, mimo że był pierwszy raz w Cebu, zgodził się, że wejdzie i tam weźmie pilota. No więc o 12 trzeci przekazał wachtę drugiemu. Jak to zrobił, nie wiem, ale czy wszystkie obiekty, które miały być zidentyfikowane, właśnie te boje i stawy, zostały? Prawdopodobnie nie, bo drugi był zagubiony. Ponieważ została tylko godzina do podjęcia pilota, kapitan kopnął maszyną i ruszył w stronę stacji pilotowej. Normalna stacja pilotowa mieściła się około 4 kable na południe od wejścia do tej właśnie strefy rozgraniczenia, tego systemu rozgraniczenia ruchu. I kapitan około 12:30 zbliża się właśnie do tego miejsca. W tym czasie wyskoczyły mu dwie fery. Jedna przeszła bezpiecznie za rufą, druga uparła się, żeby przejść przed dziobem, a ponieważ CPA wychodziło około kabla, kapitan odbił trochę w prawo i zatrzymał maszynę, aż do czasu, kiedy ta
boja, kiedy ta fera przeszła bezpiecznie przed dziobem. Wtedy ruszył z powrotem. I tutaj kapitan twierdzi, że nie miał czasu ze względu na tę sytuację zajrzeć do mapy. Miał tylko na radarze naniesione waypointy i oczywiście z wyznaczoną kreską, która te waypointy łączyła. Po tej kresce miał właśnie poruszać się do wejścia do portu, ale z jakiegoś tam powodu nie bardzo tej kresce na radarze dowierzał. Drugi natomiast, będąc nieco zagubiony, zidentyfikował stawę, która tak zwany ten Lewis Ledge Light, która znajdowała się tutaj po prawej stronie. On to zidentyfikował jako Lipata Bank, który był oznaczony boją. I przekonał kapitana, że trzeba zostawić ten obieg z lewej burty. No i tak robią. No, kapitan steruje 25 stopni, kurs, no i mijają ten Lewis Ledge. Na to wszystko łódź pilotowa wyskakuje tam z góry od strony portu, skręca na południe i pilot widzi, że statek jedzie w krzaki. No więc chwyta za łukawkę i woła kapitana, że kapitan, twój statek, jedziesz na płytką wodę. No więc nie czekając długo, kapitan przerzucił manetkę na full stern. Oczywiście trochę to potrwało, zanim komputer dał mu pełną moc, całą wstecz, a gdy już dał, no to wtedy ujawnił się bardzo silny efekt śruby, ponieważ była to śruba prawoskrętna, więc gdy kręci się wstecz, w szczególności cała wstecz, wtedy rufa jest ściągana bardzo silnie w lewą stronę. No jeśli rufa kręci się w lewą stronę, to dziób idzie w prawą stronę. I bardzo szybko, jeszcze poruszali się wtedy inercją do przodu, ponieważ jechali jakieś 8 węzłów. Chwilę trwało, zanim tą inercję wytracili. Jak już utracili, no to w tym czasie dziób zaczął się bardzo szybko wykręcać w prawo i z 25 doszli aż do 120 stopni. I wtedy właśnie ta inercja wytracona, zatrzymali się i w tym momencie kapitan, żeby zapobiec temu kręceniu się w prawo, użył steru strumieniowego, który już był gotowy, miał 900 kW, czyli wystarczająco na taki nieduży statek i dał full to port, cała w lewo na tym sterze strumieniowym, żeby zatrzymać ten ruch dziobu w prawo. No i teraz efekt śruby ciągnie rufę w lewo, no a ster strumieniowy pcha dziób również w lewo, więc cały statek rusza się w lewo. I w tym momencie musieli gdzieś uderzyć bokiem, prawdopodobnie gdzieś w okolicach rufy, uderzyć w rafę. Kapitan mówi, że nie poczuł tego, ale załoga w maszynie przyznała, że czuła, że statek czegoś dotknął. I kapitanowi udało się wycofać spod tej rafy, pracując maszyną cały czas wstecz i doszedł do początku właśnie tej strefy rozgraniczenia ruchu i obrócił się dziobem na północ. No, w tym momencie pilotówka przyjechała, no więc drugi oficer zszedł na dół, a w międzyczasie chiefmate, starszy oficer, pojawił się na mostku, bo zaalarmowany był przede wszystkim tą wibracją stworzoną przez maszynę pracującą całą wstecz, a i możliwe, że poczuł dotknięcie kadłuba w rafę. Zjawił się i zdążył nanieść jedną pozycję na mapie. Drugi natomiast musiał zejść, żeby przyprowadzić pilota na mostek. Gdy pilot na mostku się zjawił, kapitan podziękował mu za ostrzeżenie. Pilot tego nie skomentował i wprowadził w sumie statek do portu wewnętrznego. Tam rzucili kotwicę czekające na brzeże. No i kapitan
Nie powiadomił firmy, ale czuł, że coś się stało, więc kazał przesądować cały statek, zęzy, balasty, void space, sprawdzić, czy gdzieś woda się nie dostaje. No w sumie stwierdzili, że wszystko jest ok, więc siedzi cicho. E, Wzięto ich do nabrzeża, tam, ponieważ nowy charter, załadowali cały statek, no i po północy było wyjście. Gdy poruszali się z pilotem do momentu zejścia pilota, jechali tylko pół naprzód, więc nic się nie działo. Dopiero kiedy zdecydowali się przyspieszyć, kapitan wyłożył manetkę telegrafu na full ahead. Obroty powinny przyspieszyć do 73 RPM-ów, ale tak się nie działo. One tak dochodziły do 59 i wtedy load limit na wale pokazywał, stopował i nie mogli rozkręcić tej maszyny. No, próbowali kilka razy. Wreszcie na Norcontrolu, na mostku próbowali tutaj zmieniać ustawienia, ale im to nic nie dało. No i wreszcie zorientowano się, no, potwierdziło to w zasadzie, że coś stało się prawdopodobnie ze śrubą. No więc zadzwonili do superintendenta, superintendent kazał im zawrócić do Cebu i rzucić kotwicę, czekać na survey. Superintendent próbował znaleźć kogoś w Cebu, który by mu to szybko sprawdził, co tam się stało. No niestety nikogo nie znalazł, więc zadzwonił do mnie, a że wiedział, że nurkuję, zapytał, czy mógłbym tam do Cebu podjechać. No ja się zgodziłem, zapakowałem swoje manele, zapakowałem sprzęt nurkowy, kamerę do zdjęć podwodnych i pierwszym samolotem, jaki był osiągalny, pojechałem do Cebu. Tam po wyjściu z samolotu skierowałem się do pierwszego klubu nurkowego, jaki udało mi się znaleźć. Tam wynająłem bankę, a jest ich tych klubów tam wiele zresztą. Tam wynająłem bankę, czyli to jest taka duża drewniana łódź, bardzo popularna na Filipinach. Ona ma outriggery, stabilizatory po obu stronach kadłuba. Wynająłem też tanki, bo tych nie można do samolotu zabrać. No i asystował mi lokalny dive master, człowiek obeznany z miejscowymi, obeznany sportem, obeznany z okolicą. Kazałem się zawieźć na podstatek. Tam już nie właziłem na górę, tylko na łodzi się przebrałem i bo chciałem zejść pod kadłub, zobaczyć, co tam się stało. Jak zobaczyłem śrubę, no to wiedziałem już, że bez stoczni się nie obejdzie. I porobiłem trochę zdjęć. Przepłynąłem jeszcze pod kadłubem wzdłuż i wszerz, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś dużych uszkodzeń. W sumie poza podrapaną farbą żadnych specjalnych uszkodzeń nie było. Ja już specjalnego, jakiegoś dokładnego raportu nie robiłem, bo wiedziałem, że jak będzie stocznia, to wtedy na pewno będzie i klasa. Klasa zaliczy sobie dokładny raport właśnie z dna statku, więc najprawdopodobniej albo nurków wynajmą, albo dry dock, to też zależy. Nie wiem, jeszcze w tym czasie nie wiedziałem, co będzie ten statek czekać. Gdy wyszedłem z wody, podziękowałem nurkom, oni odpłynęli, a ja skierowałem się na statek, no i musiałem zrobić accident investigation. Na nieszczęście na tym statku VDR, czyli Voyage Data Recorder, był uszkodzony i na to był wystawiony non-conformity, więc dla mnie był to oczywiście duży kłopot, bo VDR jako, no po to został stworzony, udostępnia linię, taki timeline, linię czasową, wokół których można zbudować wszystkie elementy, całą ciągłość wydarzeń, to co się zdarzyło w czasie wypadku. Jeśli tego nie ma, no to niestety ja sam muszę taką timeline stworzyć. Najlepiej to zrobić w Excelu, bo trzeba rekordy, jak na przykład bellbook w maszynu, bellbook z pokładu, Echo Sounder Record, Course Recorder, Telegraph, Engine Telegraph Record, Alarm List Record.
wszystko to trzeba zgrać, bo bardzo często te rekody są rozjechane, często są minutowe, czasem nawet godzinne, przyspieszenia, opóźnienia, niektóre są w UTC, niektóre są w czasie lokalnym, więc trzeba to wszystko zgrać. To jest czasem bardzo, bardzo dużo roboty, żeby to zrobić, no ale warto to mieć, zanim się z załogą rozmawia, albo przynajmniej, żeby mieć jakiś punkt odniesienia. Dla mnie tym niemniej najistotniejsze było dowiedzieć się, jak to się mogło stać, że w sumie dwóch nawigatorów, kapitan doświadczony w sumie, bo spędził dużo lat, wielu lat na morzu, mogło pomylić boje ze stawą. Ja w sumie do tej pory odpowiedzi na to nie mam. Kapitan oczywiście tłumaczył, że te dwie fery, które zajechały mu drogę, uniemożliwiły mu rozeznanie, spojrzenie na mapę, żeby się dokładnie zorientować. Tym niemniej oni spędzili ponad 4 godziny dryfując w pobliżu, więc było wystarczająco dużo czasu. I ja poprosiłem wtedy w rozmowie z kapitanem, żeby przypomniał sobie, jak wyglądał ten obiekt, który minęli tutaj z lewej burty. No on mówi, no jak boja, jak to boja, no więc narysuj. To samo prosiłem drugiego. No, wreszcie rozmawiałem z Bosmanem, który był na dziobie w tym czasie i pytam Bosmana, no jak to wyglądało? On mówi, no to było duże, jak dom z oknami. Ja jeszcze wtedy nie widziałem, ale jak po rozmowie właśnie z Bosmanem, ja otworzyłem locję. I tam rzeczywiście było zdjęcie tego Lowy Sledge, które rzeczywiście wygląda jak dom z oknami. Ja wtedy się dopiero zorientowałem, że ani kapitan, ani drugi oficer nie zajrzeli do locji nawet po wypadku, a powinni, przygotowując passage plan i przygotowując wejście do portu, bardzo dokładnie się z tym zapoznać. Poza tym była tam uwaga zamieszczona w tej locji, że w przeszłości często się zdarzało, że statki myliły właśnie ten Lowy Sledge Light ze światłem z lotniska, tam też jest wieża, z lotniska Mactan, albo Kawit Island Light. I że doprowadziło to do wielu osiąść na mieliźnie. Więc taka uwaga niewątpliwie powinna się znaleźć i w passage planie, i powinna się znaleźć na mapie, no ale się nie znalazła. Ja zdałem sobie też sprawę, że główną przyczyną był taki brak rozeznania sytuacji, czyli lack of situational awareness. I dlatego przede wszystkim 3 wnioski, które się nasuwają dla wszystkich nawigatorów. Przede wszystkim bardzo ważne jest przygotować porządny passage plan i zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi źródłami, przede wszystkim jak locja, guide to port entry. Po drugie, zidentyfikować wszystkie obiekty, bo w wielu portach to, co się widzi na mapie, to, co przedstawia mapa, a to, co widać na radarze i gołym okiem, może się bardzo różnić. Czasem nie ma różnych znaków nawigacyjnych, boi brakuje. A po trzecie, nie pchać się gdzieś, gdzie jeśli nie ma się porządnego rozeznania, jeśli się nie zna portu. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo i do następnego razu.